Witam wszystkich serdecznie. Sadzonki poziomek są mniej dostępne niż sadzonki truskawek. Dlatego warto przygotować je samodzielnie. W tym odcinku powiem o tym, kiedy je wysiać, przesadzić i jak z nimi postępować w trakcie całej uprawy. Serdecznie zapraszam. Kiedy wysiewać poziomki? Możemy to robić od połowy stycznia do końca marca. Jeśli jednak chcemy cieszyć się owocami jeszcze w tym roku, nasiona poziomek powinniśmy wysiać w styczniu lub w lutym. Te wysiane w marcu mogą mieć owoce dopiero w przyszłym roku. W zeszłym roku wysiewałam odmianę Rujana. Jest to odmiana zwisająca, polecana głównie do uprawy w donicach i innych pojemnikach. W tym roku wybrałam odmianę Regina. Na odwrocie paczki pisze, że to jest odmiana wielkoowocowa, bardzo plenna, odporna na mróz, rośliny o silnym wzroście i zwartym pokroju. Osiągają 30 cm wysokości. Owoce duże, intensywne, czerwone, aromatyczne i smaczne. No zobaczymy, jak się sprawdzą. Poziomki warto wysiać niezbyt gęsto, ale może być to trudne, gdyż nasionka są naprawdę maleńkie. Zresztą sami zaraz zobaczycie, tylko się do nich dostanę. O, takie maleńkie. Maluśkie. I taki mak jest ciężko, rzadko wysiać, ale trzeba zrobić co w naszej mocy. Poziomki najwygodniej jest wysiać do jednego pojemnika, a później za jakiś czas przepikować. Nasionka rozsypujemy po wierzchu ziemi, nie musimy przykrywać ziemią. Teraz wystarczy je tylko podlać, najlepiej taką delikatną mgiełką. Zwykle w jednej paczuszce jest ogrom nasion, więc nie wysiewajmy ich wszystkich. Chyba że chcemy założyć ogromną plantację. Ja jednak je dobrze zawinę i schowam na przyszły rok. Chociaż poziomek nie trzeba co roku wysiewać, ale w razie jakichś ubytków nasionka będą sobie czekały. Wkładam je z powrotem i teraz przechowujemy w suchym, ciepłym miejscu. Teraz uzbrójmy się w cierpliwość. Na wschody czeka się bardzo długo, nawet ponad miesiąc. Siewki będą bardzo malutkie i będą rosły bardzo wolno. Gdy będą miały 2-3 listki, przepikujmy do osobnych doniczek. Jest to konieczne, choć bardzo żmudne zajęcie. Siewki są malutkie i delikatne, ale przesadzając do osobnych doniczek zapewnimy im miejsce do swobodnego wzrostu. Przepikowane poziomki trzymamy w ciepłym pomieszczeniu, na przykład na parapecie. Pikowanie nie jest trudne. Delikatnie roślinkę najpierw wyciągamy, potem robimy dołek. Wkładamy na taką samą głębokość jak rosły, tak żeby nie przykryć tak zwanego serduszka. O, i na taką głębokość wsadzamy. Do gruntu na zewnątrz przenosimy pod koniec maja lub na początku czerwca. Ważne jest, by przed sadzeniem dobrze przygotować ziemię. Zasilić ją dobrze przerobionym obornikiem granulowanym lub kompostem. W trakcie sadzenia młodych poziomek pamiętajmy, by nie narażać je na bezpośrednie słońce.
Lepiej przyjmują się, gdy sadzimy je w pochmurne dni albo o chłodniejszej porze dnia. Sadzonki sadzi się w odstępach 30-40 cm. Poziomki można również uprawiać w doniczkach. Pokażę Wam, jak wysadziłam je w zeszłym roku. Ustawiłam piętrowo doniczki, dużą, średnią i małą. Po bokach wysadziłam poziomki. Gdy się rozrosły, wyglądały pięknie. Tak mi się spodobał ten sposób, że jesienią przygotowałam czterodoniczkową kaskadę. Miałam takie zapomniane sadzonki, mizernie wyglądają, gdyż nie zostały przepikowane, rosły w jednym pojemniku. Ale co mi szkodziło spróbować? Mam nadzieję, że przetrwają zimę. Zobaczymy na wiosnę. Jak dbać o poziomki w trakcie uprawy? W trakcie sezonu dobrze je 2-3 razy zasilić gnojówką z pokrzywy, a jeszcze lepiej by było gnojówką żywokostu, gdyż ma więcej potasu pobudzającego rośliny do kwitnienia i zawiązywania owoców. Pamiętajmy też o tym, że poziomka lubi wilgotną glebę. Gdy uprawiamy w doniczce, musimy częściej podlewać. W upały nieraz trzeba to zrobić kilka razy w ciągu dnia. Poziomki rewelacyjnie pachną i smakują. Najsmaczniejsze są zaraz po zerwaniu, dlatego warto mieć je pod ręką, w ogrodzie albo na balkonie. Ma wiele właściwości prozdrowotnych, jest źródłem witaminy C. Zawiera jej więcej niż cytrusy. Poza tym zawiera wiele witamin i minerałów. Jeśli chcemy jeść poziomki jeszcze w tym roku, wysiejmy je pod koniec stycznia do połowy lutego. Później też możemy to zrobić, ale liczmy się z tym, że opóźni to czas zbiorów, nawet do przyszłego roku. Czy uprawiacie poziomki w swoich ogrodach? Piszcie w komentarzu, dzielcie się spostrzeżeniami, doświadczeniami. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.